poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam, jak kupić używanego i wypasionego elektryka w cenie nowej Fabii, ale umówmy się, tamto zestawienie to była zaledwie przystawka. Teraz przechodzimy do głównego dania, czyli segmentu, w którym słowo okazja nabiera zupełnie nowego, nieco perwersyjnego znaczenia. Dzisiaj nasz sufit to 509 tysięcy złotych, a podłoga zaczyna się tam, gdzie poprzednio skończyliśmy, czyli w okolicach 200 tysięcy. To będzie bolesna lekcja ekonomii dla pierwszych właścicieli i genialny poradnik dla tych, którzy chcą jeździć absolutnym topem, ale są zbyt sprytni, żeby płacić za to pełną fakturę w salonie. Zobaczycie auta, które jako nowe potrafiły kosztować i 1 000 000 złotych, a dziś są w zasięgu kogoś, kto szuka dobrze wyposażonego, ale jednak zwykłego SUV-a w dieslu. Nadal jesteśmy na Findcar, nadal przeglądamy oferty od sprawdzonych dealerów i nadal szukamy tych momentów, w których krzywa utraty wartości spotyka się z Waszym rozsądkiem. Zanim przejdziemy do konkretnych maszyn, musimy na chwilę zdjąć różowe okulary, bo wchodzimy w segment, gdzie pod prawą nogą macie po 500, 600, a nawet 1000 koni mechanicznych. To już nie są żarty i tu zasady zakupu drastycznie się zmieniają. Pamiętajcie, że przy takiej mocy o ułańską fantazję pierwszego właściciela nie trudno, a masa tych aut przekraczająca 2,5 tony sprawia, że każda, nawet drobna przygoda blacharska może mieć opłakane skutki dla konstrukcji. W tym przedziale cenowym nie biegamy z tanim czujnikiem lakieru, bo większość tych nadwozi to aluminium i kompozyty. Tu kluczowe jest podwozie. Jeden głębszy kontakt z krawężnikiem może oznaczać uszkodzenie obudowy baterii, a to w autach premium koszt rzędu 100 tysięcy złotych i automatyczna utrata gwarancji producenta. Skoro o gwarancji mowa, przy autach za 500 000 żądamy oficjalnego certyfikatu SOH, czyli stanu zdrowia baterii. Szybkie ładowarki o mocach rzędu 300 kW, z których te auta często korzystają na autostradach, potrafią dać ogniwom popalić. I jeszcze jedno. Zapomnijcie o micie taniej eksploatacji elektryka. W segmencie 500 koni plus opony znikają w oczach przez gigantyczny moment obrotowy, a komplet nowych gum z homologacją to wydatek rzędu 10 tysięcy złotych. Hamulce? Jeśli traficie na ceramikę, to ich wymiana kosztuje tyle, co przyzwoity samochód miejski. Kupujecie luksus za ułamek ceny, ale serwisowanie go wciąż odbywa się według stawek dla milionerów. Skoro wiemy już, na czym stoimy, to czas najwyższy zaprezentować pierwszy samochód w tym zestawieniu. Numer 1. Najtańsza propozycja to auto dla kogoś, kto chce wejść w świat elektryków, ale śmiertelnie boi się, że po 3 latach zostanie z tabletem na kołach, który trzeszczy przy każdym zakręcie. Przed Wami Lexus RZ 450e i od razu małe sprostowanie. To nie jest RX, choć gabarytowo grają w podobnej lidze. To pierwszy zbudowany od podstaw elektryczny SUV Lexusa. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2023 wystawiony w Szczecinie kosztuje obecnie 199 900 zł brutto. Nowy w tej topowej odmianie Omotenashi kosztował niemal 390 tysięcy złotych. W rok z tego auta wyparowało niemal 200 tysięcy złotych, mimo że przejechało zaledwie 7 tysięcy kilometrów. To nie jest utrata wartości. To jest finansowe harakiri pierwszego właściciela w Waszych oczach. Oczywiście auto nadal można kupić w finansowaniu Kinto, a nie harakiri, które uczyni jego cenę jeszcze bardziej akceptowalną. Technicznie mamy tu napęd na 4 koła Direct4 i łączną moc 313 koni mechanicznych. Do setki zbieracie się więc w 5,3 sekundy. Dynamiki mu nie brakuje, ale umówmy się, Lexus to nie jest auto do wyścigów, to jest świątynia spokoju. Bateria o pojemności 71 kWh brutto pozwala na realny zasięg w okolicach 300 km w cyklu mieszanym. Jeśli szukacie pożeracza autostrad, to szukajcie dalej, bo przy 140 na godzinę zasięg stopnieje szybciej niż lody na słońcu. Ale jeśli jeździcie głównie po mieście i cenicie sobie ciszę, której nie zakłóca nawet szum opon, to RZ nie ma sobie równych. Największą zaletą tego auta jest to, czego brakuje Tesli czy nawet mocnym Mercedesom. Jakość wykonania. Tu nic nie stuka. Materiały są najwyższej próby, a fotele wykończone skórą Ultra Suede sprawiają, że czujecie się, jakbyście siedzieli w luksusowym klubie dla dżentelmenów. Wady? Na pewno multimedia, które choć nowoczesne wciąż mają ten specyficzny japoński sznyt oraz fakt, że realny zasięg zimą może Was niemile zaskoczyć. Ale za 200 tysięcy złotych dostajecie w zasadzie nowe auto z gwarancją Lexus Relax, która może trwać nawet 10 lat.
To propozycja dla kogoś, kto stawia na trwałość i prestiż ponad tabelki w Excelu z zasięgiem. Numer 2. Samochód, który wygląda jakby właśnie zjechał z planu filmu science fiction z lat 80., ale pod spodem ma technologię, której zazdrości mu większość europejskiej konkurencji. Przed Wami Hyundai Ioniq 5. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2023 czeka na Was w salonie Auto Club w Poznaniu za 209 900 zł brutto. Kiedy ten model w topowej wersji z napędem na 4 koła i największą baterią debiutował w salonach, jego cena bez trudu przekraczała 270 tysięcy złotych. W zaledwie 2 lata z tego auta wyparowało więc 100 tysięcy złotych, mimo że przejechało tylko 11 tysięcy kilometrów. To oznacza, że każda godzina, którą ten samochód spędził na drodze, kosztowała pierwszego właściciela sporo. Na szczęście na biednego nie trafiło, bo właścicielem auta był dealer, a to samochód demonstracyjny. Swoją drogą zachęcam Was do obejrzenia odcinka o autach podemonstracyjnych. Tutaj sobie możecie kliknąć i do niego wrócić. Choć uwielbiam dynamikę elektryków, to Ioniq 5 był jednym z niewielu modeli, który faktycznie rzucił mi wyzwanie w kwestii codziennego użytkowania. Technicznie mamy tu architekturę 800V, rozwiązanie, które do niedawna było zarezerwowane dla Porsche Taycana i Audi e-tron GT. Dzięki temu, jeśli znajdziecie odpowiednio szybką ładowarkę, uzupełnicie energię od 10 do 80% w 18 minut. Pod podłogą pracuje bateria o pojemności 77 kWh, a silnik generuje 230 koni mechanicznych. Niby fajnie, ale nie jest fajnie. Zaletą Ioniqa 5 jest przede wszystkim jego wnętrze. Jasne, nowoczesne, minimalistyczne. Dzięki ogromnemu rozstawowi osi, który wynosi równe 3 metry, miejsca z tyłu jest więcej niż w przedłużanej limuzynie, a płaska podłoga sprawia, że kabina jest niesamowicie ustawna. Wadą jest specyficzna ergonomia niektórych systemów i fakt, że przy autostradowych prędkościach to auto ze względu na swoją sylwetkę potrafi być dość prądożerne. Jednak za niewiele ponad 200 tysięcy złotych dostajecie niemal nowe auto, które nie tylko przyciąga wzrok każdego na ulicy, ale też oferuje technologię ładowania, która wciąż jest o lata świetlne przed wieloma droższymi rywalami. Numer 3 i wjeżdżamy w segment, który jest absolutnym sweet spotem dla kogoś, kto chce nowoczesne auto premium, ale nie ma zamiaru płacić frycowego w salonie. Przed Wami BMW iX1. Ten konkretny zielony egzemplarz z rocznika 2025, czyli praktycznie nówka sztuka, jest wystawiony we wrocławskim Inchcape za 225 900 zł brutto. Żebyście mieli pełen obraz sytuacji. Nowe BMW iX1 w wersji xDrive 30, bo z taką mamy tu do czynienia, startuje w cennikach od około 206 tysięcy złotych, a po dorzuceniu kilku dodatków, na przykład pakietu M, który tu widzimy, faktura bez problemu opiewa na 320 tysięcy złotych. W rok z tego auta wyparowało ponad 100 tysięcy złotych. To jest cena jednego porządnego samochodu kompaktowego wyrzucona do kosza za przywilej bycia pierwszym w dowodzie. Technicznie mamy tu do czynienia z wersją xDrive 30, co oznacza 2 silniki elektryczne, napęd na 4 koła i łączną moc 313 koni mechanicznych. Bateria o pojemności blisko 65 kWh netto pozwala na realny zasięg w cyklu mieszanym w okolicach 350 km. Jeśli jednak wyjedziecie na autostradę i będziecie chcieli sprawdzić, czy tych 313 koni faktycznie tam jest, to zasięg stopnieje do 270 km. Szybciej niż zdążycie przemyśleć sens zakupu diesla. Zaletą iX1 jest bez dwóch zdań to, jak auto jeździ. To wciąż BMW. Jest sztywno, precyzyjnie i z ogromnym zapasem mocy pod prawą stopą. W środku mamy nowy system operacyjny z zakrzywionym ekranem, który wygląda świetnie, choć brak klasycznego pokrętła iDrive to dla mnie wciąż bolesna strata. Największą wadą, o której muszę wspomnieć w kontekście używki, jest fakt, że to auto jest bardzo czułe na styl jazdy. Przy dynamicznym przemieszczaniu się po mieście zużycie energii potrafi skoczyć do poziomów, których nie powstydziłby się duży e-tron. To propozycja dla kogoś, kto chce iść z duchem czasu, ale nie chce, żeby ten duch spustoszył mu portfel o kolejnych 100 tysięcy złotych w rok. Ale mimo to zachęcam Was do obejrzenia oferty na nowe iX1 i X2, ponieważ auta dostały dofinansowanie od BMW w Polska i na przykład w najmie można je już kupić za około 1000 zł
miesięcznie. Więc zachęcam Was, żebyście poszukali sobie takich samochodów u nas na findcar.pl, a jeżeli ich nie znajdziecie albo nie będą to takie wersje, jakie Was interesują, to wyślijcie sobie do dealerów, na przykład do Inchcape, maila z prośbą o to, żeby przedstawili Wam ofertę. Numer 4 to auto, które udowadnia, że mimo upływu lat nadal w świecie Mercedesa praktyczny nie zawsze musi oznaczać opływowy. Przed Wami Mercedes-Benz EQB 350 Firmatic. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2023 wystawiony w Ociążu pod Kaliszem kosztuje obecnie 228 tysięcy złotych brutto. I teraz trzeba wyraźnie powiedzieć, że jako nówka w salonie ten najmocniejszy wariant 350 z napędem na obie osie kosztował minimum 268 tysięcy złotych. A po doposażeniu w pakiety AMG czy Progressive rachunek bez problemu dobijał do 330 tysięcy. W 2 lata z tego auta wyparowało około 100 tysięcy złotych. To, co dodaje smaczku tej utracie wartości, to przebieg zaledwie 1000 kilometrów. Najwyraźniej ktoś go kupił i uświadomił sobie, że jednak nie ma żadnej ładowarki w okolicy i przez 3 lata nim nie jeździł. Technicznie mamy tu najmocniejszą dostępną odmianę o mocy 292 koni mechanicznych i aż 520 Nm momentu obrotowego. Efekt? Ten kanciasty SUV wystrzeliwuje do setki w 6,2 sekundy, a w codziennym ruchu miejskim czyni go niespodziewanie szybkim drapieżnikiem. Bateria o pojemności blisko 67 kWh netto pozwala na realny zasięg w cyklu mieszanym w okolicach 340 km. Jeśli jednak przyjdzie zima, tak jak podczas moich testów, to zużycie energii potrafi skoczyć do poziomu 30 kWh, co sprawia, że o zasięgu rzędu 400 km możecie wtedy tylko pomarzyć. Zaletą EQB jest to, co widać na pierwszy rzut oka, jego pudełkowatość. Dzięki temu, że Mercedes nie próbował tu robić na siłę coupé, dostajecie niesamowicie przestronne wnętrze i bagażnik o pojemności blisko 500 litrów. To auto jest wręcz stworzone dla rodzin, oferując mnóstwo miejsca nad głowami i świetną widoczność w każdym kierunku. Wadą, na którą często zwracam uwagę, jest fakt, że EQB to konwersja modelu spalinowego GLB, co widać po wysokim progu załadunkowym i tunelu w środku. Do tego dochodzi niezbyt porywająca prędkość ładowania prądem stałym na poziomie 112 kW. W trasie spędzicie na ładowarce te pół godziny, żeby dobić do 80%. Ale słuchajcie, za 230 tysięcy złotych dostajecie niemal nowego, 3-letniego Mercedesa z napędem 4x4 i potężną mocą, który wciąż pachnie nowością. To rynkowa okazja dla tych, którzy przedkładają funkcjonalność nad aerodynamikę. Numer 5. Wjeżdżamy na terytorium, gdzie emocje biorą górę nad rozsądkiem, a stylistyka sprawia, że nawet najwięksi sceptycy elektryków zaczynają przecierać oczy z zachwytu. Przed Wami Audi e-tron GT. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2022 w eleganckim czarnym kolorze czeka na Was w Kaliszu za 249 900 zł brutto. Żebyście poczuli ten finansowy ból pierwszego właściciela. Cena katalogowa tego modelu w wersji Quattro zaczynała się od około 520 tysięcy, a po doposażeniu w te wszystkie dodatki, które tu widzicie, kwota na fakturze bez problemu dobijała do 600 tysięcy złotych. W 3 lata z tego auta wyparowało 350 tysięcy. To tak jakbyście co miesiąc tracili ponad 7 tysięcy złotych tylko za samą przyjemność parkowania go w garażu. Technicznie mamy tu do czynienia z inżynieryjnym majstersztykiem, który dzieli geny z Porsche Taycanem. 2 silniki elektryczne generują moc systemową 476 koni mechanicznych, która w trybie Launch Control na chwilę skacze do 503 koni. Efekt to ogromne, niskie Gran Turismo wystrzeliwuje do setki w 4,1 sekundy. Bateria o pojemności blisko 84 kWh netto pracuje pod napięciem 800 V, co oznacza, że na odpowiedniej ładowarce uzupełnicie energię od 5 do 80% w nieco ponad 20 minut. To auto nie tylko jedzie jak po szynach dzięki napędowi Quattro, ale też ładuje się z prędkością, która wciąż zawstydza większość nowych konstrukcji na rynku. Zaletą e-trona GT jest bez wątpienia to, jak auto łączy sportowe osiągi z niesamowitym komfortem podróżowania. Kiedy testowałem ten model, byłem pod ogromnym wrażeniem wyciszenia i tego, jak precyzyjnie reaguje na ruchy kierownicy. Czujecie się w nim, jakbyście byli częścią maszyny. Natomiast wadą, o której
muszę wspomnieć, jest praktyczność, a właściwie jej brak. Bagażnik ma zaledwie 350 litrów, a linia dachu opada tak nisko, że z tyłu dorośli pasażerowie mogą czuć się jak w kapsule ratunkowej. Ale umówmy się, za tę kwotę dostajecie jedno z najpiękniejszych aut na drogach. Z przebiegiem zaledwie 43 000 kilometrów, które jako nowe kosztowało fortunę. To idealny moment, żeby przejąć kluczyki od kogoś, kto już zapłacił za Was najwyższą cenę utraty wartości. Numer 6 to chińska propozycja, która bez kompleksów puka do drzwi z napisem Ekstraklasa. Przed Wami Xpeng G9. Ten egzemplarz z rocznika 2025 w głębokim czarnym kolorze czeka na Was w Gdańsku u dealera GZ za 319 000 złotych. Jako nówka w tej topowej wersji AWD Performance z pakietem Black, Premium Comfort, Audio i hakiem holowniczym kosztował 350 000 złotych. W rok wyparowało 30 000 złotych. Niewielka utrata wartości, ale bardzo ciekawy samochód, o którym warto w tym zestawieniu wspomnieć. To, co w tym aucie jest naprawdę fascynujące, to technologia, która sprawia, że europejskie marki premium mogą zacząć nerwowo zerkać w kalendarz. Xpeng G9 bazuje na architekturze 800V, co w tej klasie cenowej nadal nie jest oczywistością. Co to oznacza w praktyce? Jeśli znajdziecie odpowiednio mocną ładowarkę, to auto potrafi przyjąć prąd z mocą przekraczającą 300 kW, a producent deklaruje, że doładowanie od 10 do 80% zajmie zaledwie 20 minut. Pod spodem mamy dwa silniki o łącznej mocy 575 koni mechanicznych, co pozwala temu kolosowi katapultować się do setki w niecałe 4 sekundy. Bateria o pojemności 94 kWh obiecuje zasięg WLTP na poziomie 520 km. Zaletą G9 jest to, jak bardzo stara się rozpieścić kierowcę i pasażerów. W środku mamy festiwal ekranów. Centralny i pasażera mają po niemal 15 cali, a system Dynaudio z 22 głośnikami potrafi zamienić kabinę w salę koncertową. Fotele z tapicerką nappa mają nie tylko wentylację, ale i rozbudowane programy masażu, a fotel pasażera można rozłożyć do pozycji niemal leżącej z podnóżkiem, tworząc sobie małe domowe spa podczas ładowania. Wady? Xpeng to marka, która dopiero buduje swoją sieć serwisową w Polsce, a systemy asystujące potrafią być czasem zbyt opiekuńcze. Ja bym dodał, że jeśli chodzi o przednią część nadwozia, to jest ona ładna inaczej. Ale umówmy się, za 319 000 złotych dostajecie luksusowego SUV-a z osiągami super samochodu, który technologicznie wyprzedza większość tego, co stoi w salonach obok. Auta konkurencji z Europy potrafią być dwukrotnie droższe. Numer 7. Otwieramy finałową trójkę i robimy to z ogromnym przytupem. Przed Wami BMW i7 xDrive 60. Ten konkretny, czarny egzemplarz z rocznika 2023 czeka na nowego właściciela w łódzkim salonie Premium Arena za 379 900 zł brutto, podczas gdy cena katalogowa i7 startuje od 650 000 zł, a egzemplarze skonfigurowane tak jak ten, z pakietami M i luksusowym wnętrzem, przebijały 800 000 zł. W 3 lata i 50 000 przebiegów z tego auta wyparowała kwota ponad 400 000 złotych. Kiedy testowałem i7, wiedziałem, że konkurencja właśnie przestała się liczyć. To jest technologiczny monolit ważący 2,5 tony, który mimo swej masy katapultuje się do setki w 4,7 sekundy dzięki mocy 544 koni mechanicznych. Pod podłogą mamy ogromną baterię o pojemności 102 kWh netto, co pozwala na realny zasięg przekraczający 500 km. Nawet jeśli wyjedziecie na autostradę i będziecie sunąć z prędkością 140 na godzinę, wciąż przejedziecie ponad 300 km bez kropli stresu o ładowanie. Zaletą i7 jest przede wszystkim to, co dzieje się w środku. To nie jest samochód, to jest sala kinowa na kołach. Panoramiczny ekran Theater Screen o przekątnej 31 cali, który wyjeżdża z sufitu. To coś, czego nie znajdziemy w żadnym innym aucie. Do tego zawieszenie pneumatyczne, które sprawia, że całkowicie odcinacie się od hałasu świata zewnętrznego. Wady? Cóż, ten design. Gigantyczne podświetlane nerki wciąż budzą kontrowersje, a wymiary auta sprawiają, że parkowanie w mieście to wyzwanie dla odważnych. Ale za 380 000 złotych dostajecie technologię z przyszłego dziesięciolecia i luksus, który zawstydza klasę S. A do tego oszczędność, która starczyłaby na zakup drugiego, całkiem niezłego elektryka.
Numer 8 i srebrny medal w naszym rankingu rynkowych okazji trafia do samochodu, który dla wielu jest absolutnym szczytem luksusu, nawet jeśli z zewnątrz wygląda... Cóż, powiedzmy, że aerodynamika wzięła tu górę nad stylem. Przed Wami Mercedes EQS SUV w topowej wersji 580 Firmatic. Nasze drugie miejsce na podium. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2023 w kolorze czerni obsydianu czeka na Was w Poznaniu w salonie Duda Cars za 409 900 zł brutto. I tutaj zaczyna się finansowy zawrót głowy. Jako nowe to auto z tym wyposażeniem potrafiło kosztować nawet 1 000 000 złotych. W zaledwie 3 lata z tego Mercedesa wyparowało 600 000. Przyznam szczerze, że to auto nie urzeka mnie swoją stylistyką. Obła, niemal bezpłciowa sylwetka jest efektem radykalnej walki o jak najmniejszy opór powietrza. Ale kiedy otworzycie drzwi, wchodzicie do zupełnie innej galaktyki. Wnętrze i jego jakość wykonania po prostu rzucają na kolana. Całą deskę rozdzielczą przykrywa potężny hyperscreen. 3 ekrany pod jedną taflą szkła, które wyglądają obłędnie i oferują jakość obrazu, jakiej próżno szukać u konkurencji. Materiały są tu z najwyższej półki, a luksusowe fotele z funkcją masażu i miękkimi poduszkami sprawiają, że czujecie się, jakbyście podróżowali własnym prywatnym odrzutowcem. Technicznie mamy tu do czynienia z inżynieryjnym potworem. 2 silniki generują łącznie 544 konie mechaniczne, co pozwala temu ogromnemu SUV-owi wystrzelić do setki w 4,6 sekundy. Bateria o pojemności blisko 108 kWh netto to jeden z największych akumulatorów na rynku, który pozwala na realny zasięg w trasie rzędu 400 km przy autostradowych prędkościach. Zaletą EQS-a jest też skrętna tylna oś. Dzięki niej ten ponad 5-metrowy kolos zawraca niemal w miejscu, co w mieście może uratować życie. Wady? Na pewno ta specyficzna prezencja, która budzi kontrowersje oraz ogromna masa, którą czuć przy dynamiczniejszym pokonywaniu łuków. Ale za 400 000 złotych dostajecie flagowca Mercedesa, który oferuje komfort nieosiągalny dla większości aut na świecie. Numer 9 i zwycięzca. Nareszcie dotarliśmy do samego szczytu. Przed Wami absolutny król naszego zestawienia i najdroższy używany elektryk, jakiego możecie obecnie znaleźć na platformie Findcar. Nasze pierwsze miejsce zajmuje Porsche Taycan 4S Cross Turismo. Ten konkretny egzemplarz z rocznika 2024 w unikalnym lakierze Oak Green Metallic czeka na nowego właściciela w Porsche Centrum Warszawa przy Połczyńskiej za dokładnie 509 000 złotych brutto. Kiedy patrzę na tę konfigurację, wiem, że jako nowa w salonie z tymi wszystkimi dodatkami kosztowała grubo niemal 800 000 złotych. W niecałe 2 lata i przy przebiegu zaledwie 18 000 km z tego auta wyparowała równowartość luksusowego SUV-a. Niemal 300 000 złotych straty pierwszego właściciela to Wasz bilet do świata sportowych i luksusowych elektryków. Technicznie mamy do czynienia z wersją po liftingu, co oznacza potężną moc 598 koni mechanicznych. To sprawia, że to rodzinne, uterenowione kombi wystrzeliwuje do setki w 3,8 sekundy, czyniąc Taycana najszybszym autem w tym zestawieniu. Pod podłogą siedzi nowa bateria o pojemności 105 kWh brutto, która w końcu pozwala na realne zasięgi w cyklu mieszanym dobijające do 600 km. Ale prawdziwa magia dzieje się przy ładowarce. Dzięki architekturze 800V i mocy ładowania do 320 kW uzupełnicie energię od 10 do 80% w 18 minut. To mniej czasu niż zajmuje wypicie kawy i szybki przegląd wiadomości na telefonie. Zaletą Cross Turismo jest jego niesamowita uniwersalność. Jest zawieszony nieco wyżej niż zwykły Taycan, ma tryb gravel na gorsze drogi i oferuje znacznie więcej miejsca nad głowami pasażerów z tyłu. Dla mnie to bez dwóch zdań najładniejsza i najbardziej sensowna wersja tego modelu, jaką można kupić. Ale nie brakuje mu też drobnych wad. Cóż, mimo że oszczędzacie fortunę na zakupie, to wciąż jest Porsche. Koszty eksploatacji, opony z homologacją czy ewentualny serwis hamulców to wydatki, które wciąż przypominają o tym, że jedziecie autem za blisko 1 000 000 złotych. Ale jeśli szukacie maszyny, która łączy osiągi super samochodu z praktycznością auta na co dzień, to ten zielony pocisk jest ostateczną odpowiedzią. Tym samochodem zamknęliśmy naszą listę. Jak widzieliście, rynek wtórny elektryków premium to miejsce, gdzie luksus staje się dostępny dla tych, którzy potrafią liczyć i nie boją się korzystać z cudzej utraty wartości. Wszystkie te auta
Od budżetowych mieszczuchów, jakie zaprezentowaliśmy w pierwszym odcinku z autami elektrycznymi, po flagowe limuzyny, czekają na Was na Findcar u sprawdzonych dealerów. I pamiętajcie, piszcie do dealerów, negocjujcie cenę, pytajcie o warunki finansowania, bo te ceny to tylko propozycja, punkt wyjścia do rozmowy. Możecie sprawdzić też leasingi, wynajmy, kredyty. Jeśli skorzystacie z firmy rekomendowanej przez dealera, to być może wpłynie to także na obniżkę ceny. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym materiale. Oczywiście piszcie też w komentarzach, jakie porównania i zestawienia chcielibyście obejrzeć.